Cześć! Dziś mam do przetestowania totalny kit, czyli super procesor z tak zwanymi pustymi megahercami, czyli jedyny i niepowtarzalny. Intel Celeron D. Jest to monstrum o taktowaniu aż 3,2 GHz. Pobiera przy obciążeniu prawie 90 W. Do kompletu mam płytę główną MSI 945P Platinum. Jest to płyta główna obsługująca tylko procesory Pentium D i Celeron D. Do tego mam zestaw pamięci Kingstona DDR2. Dysk to Samsung M-SATA z adapterem na SATA. Karta graficzna to Radeon HD 4650 z 1 GB pamięci w RAM. Zainstaluję dziś kolejną wersję systemu Windows XP POS-Ready. Uruchamiam komputer. Wybieram start z płyty CD. Instalator ładuje się. Ta część instalacji wygląda jak standardowy instalator XP. Tworzę na dysku jedną partycję NTFS. Formatuję dysk. Rozpoczyna się kopiowanie plików. Instalacja trwała niecałe 10 minut. System uruchamia się, mam już pulpit. Jest to Windows XP Performance Edition. Czy tak jest? Już za chwilę się przekonam. Na początek instaluję sterowniki. Próbowałem zaktualizować system przy pomocy Legacy Update. Niestety, pomimo wielokrotnych prób i różnych kombinacji, za każdym razem miałem błąd instalacji. No cóż, nie to nie. Sterowniki mam zainstalowane, czas sprawdzić, co potrafi Celeron D. Na początek PUM, czyli pikselowa wersja klasycznego Duma. Quake 2 działa bardzo dobrze. Recon data indicates access through storage. 3, 2, 1, go! Hit roku 2000 Need for Speed Porsche Unleashed. Kolejna gra wyścigowa ze słynnego cyklu Need for Speed. Tym razem autorzy zdecydowali się całą produkcję poświęcić samochodom marki Porsche, tworząc ze swojego projektu swoistą encyklopedię aut niemieckiego producenta.
The edge of the red light district where we can lay low. But my hands are all messed up, so you better drive, brother. W roku 2001 ukazała się gra Grand Theft Auto 3, kolejna część kontrowersyjnego cyklu gier akcji, zapoczątkowanego w 1997 roku. I'm a working girl, idiot. I'll grill your ass. Hit roku 2004, czyli Half-Life 2. Gracz ponownie wciela się w postać Gordona Freemana. Akcja gry poprowadzi gracza przez rozbudowane etapy umiejscowione w różnorodnych lokacjach, w tym na przedmieściach miasta City 17, zapewniając rozrywki na wiele godzin. I thought so much of City 17 that I elected to establish my administration The only here ones on that train? in the citadel so thoughtfully provided by our benefactors. I've been proud to call City 17 my home. And so, whether you are here to stay or passing through on your way to parts unknown, welcome to City 17. It's safe. Welcome. Welcome to City 17. This must be a mistake. A standard relocation coupon just like everybody else. I'm gonna need me some privacy for this. About that beer I owed you. It's me, Gordon, Barney from Black Mesa. Hey, sorry for the scare. I had to put on a show for the cameras. I've been working undercover with civil protection. I can't take too long or they'll get suspicious. I'm way behind on my beating quota. Yes, Barney, what is it? I'm in the middle of a critical test. Sorry, Doc, but look who's here. Great Scott! Gordon Freeman! I expected more warning. Yeah, you and me both, Doc. He was about to board the express to Nova Prospect. Well, Barney, what do you intend? I'm thinking.
Nasz rodzimy Painkiller. Gra wydana przez studio People Can Fly w 2004 roku. Czeka tu na nas jedno zadanie. Powstrzymania piekielnych hord dowodzonych przez samego Lucyfera. Mimo obaw o wydajność, nie ma żadnych problemów z wszystkimi z testowanych tytułów. Bez problemu działa także Benchmark 3D Mark 2001. Zestaw osiąga wynik 17 200 punktów. Na zakończenie próbowałem jeszcze podkręcić Celerona. Niestety przy zmianie taktowania magistrali ze 133 MHz na 140 system zawieszał się przy próbie bootowania. Próbowałem zwiększyć napięcie zasilania procesora, ale nic to nie pomogło. Natomiast po zmianie magistrali na 165 komputer nie dał obrazu. Czyli to by było na tyle. Dzięki za oglądanie, cześć!